No i siemanko. Siemaneczko. Pozdrowienia z pięknego Katmandu, a to czy pięknego to takie wiecie, z szalonego Katmandu. Mi się bardzo tu podoba. Moje pierwsze wrażenie petarda. Właśnie, pierwsze wrażenie. Ale no. Nie no, jest ogólnie spoko. Katmandu jest naprawdę fajne. Katmandu to jest taki przedsionek. To są takie próg wejściowy do Indii, jakieś 5% tego, co Ala zobaczy dopiero tam. Ja bym chciała bardzo z tego liczą przejechać. Przejedziemy. Co? Dzisiaj dzień po prostu pokazuję Ali, co gdzie tu jest. Jedziemy pozwiedzać, z Polem się jedziemy spotkać. Zjemy pierożki Momo, chyba Tak. na to się najbardziej cieszę. Dokładnie, później jedziemy z Magdą nagrać ciekawą rozmowę na temat jej spinaczki Mount Everest, ale to prawdopodobnie widzieliście już chyba wczoraj, bo nie wiem jak te odcinki będą opublikowane, ale to wszystko będzie się działo w dniu dzisiejszym. Fajny dzień się zapowiada bardzo. Zdecydowanie i fajne jest to, że jest ciepło. Przez ostatnie 10 dni marzłem Ale i wreszcie powiem jest wam, ciepło. Jest ciepło, ale to jest taka różnica, jak ja przyleciałam z Tajlandii, to mi jest chłodno, a Piotrek jak wrócił z Everest Base Camp, to mówi, że jest gorąco. Dla mnie jest gorąco, naprawdę. W ogóle wczoraj ciepły pokój. To było zupełnie coś innego. Ale prysznic zimny. Nie mamy ciepłej wody w hotelu. A w ogóle później wam pokażę, jaki mamy pokój i jaką mamy zasraną szybę. Bo to jest naprawdę hit. Ekipa prawie w komplecie. Jeszcze tego brakuje Ani. Pewnie później dołączy. No i później jeszcze idziemy do Magdy. Fajnie to jest. No. Bardzo Fajnie, tacy pozytywni ludzie są. Bardzo, naprawdę. Na Nepalu ja nie spotkałem jeszcze No, nikogo, kto był naprawdę. niemiły dla mnie. Uśmiechnięci, mili. No. Ty, co to za koks? Największy rozmiar 43. A, no to kup sobie za małe. Trzeba dziurę na palca dużego zrobić. Wow. Polecam, Zobacz naprawdę. sobie, no. Właśnie rozmawiamy teraz o serialu Wąż, który właśnie był i w Bangkoku robiony, i w Nepalu. I oni tam zapraszali. Tak. I ten chłop później siedział tutaj w Nepalu w więzieniu, a do Tajlandii już go nie zamknęli, bo minęło 20 lat i się przedawniły wszystkie Już rzeczy, które zrobił. polecaliśmy kiedyś ten już serial, go ale polecałem. naprawdę warto, bardzo. No, jak tutaj jesteśmy znowu w Nepalu, w Katmandu, to też się Ja przypomniało tak to. leciałam samolotem i tak właśnie sobie myślałam o Tam tym jednego serialu. gościa, co był w więzieniu w Nepalu. A też nam jednego, pozdrawiamy. Starego, Ja też znam. starego przemytnika. Będzie oglądał na pewno, także pozdrawiamy od razu. Trzeba tam pojechać. O, sprzedają tutaj różne rzeczy. Aha, to jest ostre. No na pewno. To jest ostre. Wtedy, kiedy jakaś fermentacja następuje, przed w ogóle załadowaniem wodosłoiku. No, rozmawiamy właśnie z Polem teraz o miodzie halucynogennym, który się tutaj kupuje w Nepalu. I jego po prostu, no, on się tak wytwarza, że ma takie właściwości. No, to jest tylko chyba jakaś tam jedna faza tego miodu. No. Jak to się robi, nie wiem dokładnie jak to wygląda. Nie wiem, czy on się fermentuje czy coś i on się przez jakiś moment tylko jest halucynogenny i on nie jest do sprzedaży normalnie, ale bo ludzie jak chcą, kupują. Ja bym wziął. Bardzo chętnie. Spróbuję tego miodku. A jak tu byłem ostatnio, tu stał na środku taka wielka choinka duża. Oni były odwrotki, że oni ją palą później. Jakieś święto tutaj było. Ale widziałeś, jak ona się paliła? Nie widziałeś, nie? No właśnie. Jak Ala, pierwsze wrażenie? Bardzo, bardzo pozytywne. Dużo czyściej niż myślałam. Wcale... No bo to jest Nepal. No W Indiach jak będziemy szli taką ulicą, to na przykład wszędzie będą leżały śmieci. I Nie tylko krowy będą chodziły, nasrane będzie. No. Ale to masz fajnie, bo z tym filmem to kojarzysz teraz, to było z tym serialem w sumie. naprawdę, ja tak sobie myślę o tym serialu i mam takie... Ale tak naprawdę jak oni to pokazywali, to ten Nepal to się tak nie zmienił za wiele. Bo to dalej jest tak wszystko takie stare jakby i tak dalej. Bo Bangkok się trochę zmienił, jak pokazywali w serialu. Bardzo zmieniło. No. Powiem Ci, że na obrzeżach, tak jak ja mieszkałam na obrzeżach, Ci powiedziałam, ja nie miałam, tam nie było chodników, tam był taki no rozpierdziel. No. Jogi jak zbiera pieniądze. Kolejna dzielnica handlowa.
znaczy ulica. Samo centrum Katmandu żyje chwilą mocno. Katmandu to żyje dzień w nocy. Jutro o 6 rano wylatujemy już do Butanu. No. Do Królestwa Butanu dokładnie. Dajcie znać, ile z was słyszało o takim państwie jak Butan. Tak, a znam człowieka, który tam był. Ja nawet znam 2. A, 2! Ja też 3! Jest jeszcze! Trzeci. A drugi? No kapelusz, a ty nie znasz A, ja kapelusza. nie znam. Tak, znam 3 typów, co już tam byli. Słuchajcie, my byliśmy, ale nie będziemy zdradzać co i jak. To będziemy na kanale nieco później. Ale miał farta. Najpierw sobie będziecie oglądali u Piotrka, ale będzie mnóstwo ludzi, których nie zobaczycie u niego, bo my trafiliśmy No, na festiwale, zdecydowanie, tak no. U Piotrka będzie wersja premium. No. Zdecydowanie. Także nie myślcie, że będzie to samo, bo on trafił na taki okres, że chłopak w czepku urodzony, totalnie. Zupełnym przypadkiem, słuchajcie, nie wiedzieliśmy, że będzie. Się okazało, że akurat jak wjechaliśmy do Butanu, to był festiwal, który trwa 4 dni i trafiliśmy, więc przepięknie, słuchajcie, ludzie w tych maskach, w tych kostiumach, tańczący, więc kurczę, tam muzyka, jakby tłumaczyli nam coś niesamowitego. Musicie zobaczyć to na moim kanale. Zdecydowanie tak, ja też was serdecznie zapraszam. No. I na przykład jak w Indiach będziemy, no to będzie takie coś razy 1000. Tylko jeszcze, korki, nikt nikogo nie puści. I jeszcze będzie pełno klaksonów. Gdzie idziemy? Tam prosto. O, każdy się pcha. Patrz, każdy w inną stronę. O, i teraz my. Sorry. Hello, sir. Spróbujemy sobie lassi. How much? 90-50. Okay. Big 90 is 150. Lassi. Bigger is more. Dobra, spróbujemy teraz za każdą konia. Mówiłeś już na filmie, co to jest? Jogurt waniliowy. Po prostu. Ale oni robią to takim naczyniu. Mieszają. Pożene rodzynki. Ale dobry. Bardzo dobre. Tutaj krawiec robi piękne rzeczy. Czekaj. Guide? No, znaleźliśmy Cheap guide? Znaleźliśmy przewodnika price z for you? Polski, który opowie nam o kumari. Zaraz się dowiecie, co to jest kumari. A kto to raczej? Kto to jest Kumari? No. Kumari jest to mała dziewczynka, która mieszka w pałacu, który widzimy tutaj na wprost nas. Dokładnie? No. Zarówno buddyści, jak i hinduiści wierzą, co jest ciekawe, że obydwie te religie wierzą, że jest ona wcieleniem bogini Tale-Ju. No. I według jakichś tam horoskopów, różnych takich rzeczy, wybierają kilkuletnią dziewczynkę, która... Nie tyle oni wybierają, co wierzą, że ona jest już tym wcieleniem i ją odnajdują po prostu i umieszczają w tym pałacu. No. Ale jak oni ją odnajdą? No jest tak, że musi się urodzić w odpowiedniej rodzinie, później jacyś kapłani robią testy, jest tam słynne 32 testy doskonałości, no. które ona musi przejść. Jak ona to przejdzie, to się okazuje wtedy, że to ta dziewczynka właśnie jest tą Kumari i wtedy wędruje do pałacu tutaj. Po czym nie może z niego wyjść sama, nie może chodzić po ziemi, bo jako wcielenie bogini nie może dotykać ziemi sama swoimi nogami i następnie, kiedy skaleczy się lub doznaje pierwszej menstruacji, to uznają, że już przestaje być tą boginią, bo bogini nie może krwawić też. No i wtedy wybierają następną No, a i tak tamta? toczy się jej życie. A tamta? Tak jest. Dara. Nie, to co ona później robi?
wyjścia. Wraca do domu i... Problem, że oni się nie mogą odnaleźć, no bo jak ona powiedzmy ma, nie wiem, do 15 roku życia, To się wypadać naklejki, do nie? 15 roku życia na przykład, wiesz, siedzi zamknięta, nie wie co się dzieje i nagle wychodzi, często bez edukacji wcześniej, teraz już podobno to poprawili. Tak, ale poprawili to. Bez edukacji, wiesz, wychodzi, nie widziała tylu ludzi pewnie nigdy, wiesz, na mieście, nagle wychodzi, podobno są problemy, żeby się odnaleźć, wiesz, w takim wielkim mieście jak Katmandu. A w jakim wieku oni ją tam zamykają? Tak około 3 do 5 lat. Okej, to jest takie dziecko, tak, to jest małe dziecko. I tych kumari, przepraszam jeszcze. Co ty pani chce? Tych kumari jest kilka w Nepalu. Tutaj jest taka główna królewska na Placu Królewskim w Katmandu, ale w pobocznych miejscowościach gdzieś tam pod Katmandu są również inne, które, niektóre z nich są jakby nie na pełny etat tymi kumari, że nie siedzą cały czas w pałacu, tylko chodzą sobie też do szkoły, czy tam spotkać się z rodziną albo coś, a na jakieś uroczystości się stają to mają kumari. jeszcze, ale ta co jest zamknięta cały czas, jak pączek w maśle, w ogóle nie zna życia i nagle musi wyjść po tylu latach. Właśnie. Tak, właśnie. Proszę zaprosić na stryka. Dziękuję za umożliwienie tego, ale już przedwczoraj właśnie udało mi się spotkać z taką byłą kumari, która opowiedziała mi, jak wygląda przejście do takiego normalnego życia po tym. Dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem, może już nie będę cytował wszystkiego, bo teraz opowiem i później nie będzie po co oglądać. Tak, mój kanał nazywa się Zaraz Tam Wjadę. Bardzo jesteście mile widziani. Jeśli ktoś ma czas i ochotę, zapraszam. Gadałem, to powiem Ci, że jak spytałem, czy jej się podobało, bo ta kumari to była taka rozanielona. Jezu, jak ja tęsknię za tym, nie? Jak miała wszystko, to wiesz, no. Praktycznie nie zmieści. Kumari. Chodzimy. Nie wiemy, czy można. Chyba nie wygląda, że można było tu. Można. To tylko tutaj zamknęli, widzisz, bo teraz Dawaj nie nas, może się. dawaj nas długa. Ładne rzeczy mają ładne, no Ładne, ale... naprawdę, no. Bardzo ładne wręcz. Thank you so much. Look free. Ty, Ala, look free. Co? Look free. O, patrzenie jest za Ty, darmo. no taka promka. Ja lubię promocje bardzo. Ej, ale muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładne Nie no, są bardzo te ładne rzeczy, mają te rzeczy, no. naprawdę, no nie ma co gadać. No ale po co nam? Ale taką na razie machę nie. to chciałbym mieć kiedyś w domu. A to mi bardziej się o takie podobają. Buddy? Buddy, A to no. mi się te podobają. Thank you, sir. We have only backpack. Nie, backpack. No space. Znaleźliśmy restaurację na dachu, ale niestety to nie ta, która miała być, bo tu nam budynki zasłaniają. Ale też jest mgła, to Ale- za dużo nie zobaczysz. Ale spokoj, tak. Zadyma. Chyba tak. Jest z nami Magda. Tutaj jest ten sklep Nimsada. Idziemy zobaczyć. No pewnie z jego rzeczami. Cały taki duży dookoła. No. Jest. Przy hotelu Marriott. Nimside Square. To jest całe jego? A. I tutaj lecą 8-tysięczniki do góry. Czekajcie, gdzie jest reszta? Jest. Lotse, Kensington, K2 i Everest. Magda właśnie rusza na Everest. Naprawdę?
Jego książka. Na 8 tysięcy się idzie w takich typowo już? Wow. Dobra, z racji tego, że jest wielu nowych widzów na moim kanale, których oczywiście serdecznie witam, chcę wam przedstawić mojego ziomusia Piotrka, z którym podróżowaliśmy w wiele krajów, zwiedziliśmy razem. 15, 20? No nie wiem, ale wielu byliśmy, po prostu znamy się od 4 lat, poznaliśmy się w Birmie, właśnie w podróży i od wtedy cały czas wszystko trwa. Także serdecznie was zapraszam do Piotrka na kanał, zobaczycie tam. Z ilu krajów już masz? Ile masz teraz? 105? Byłem 106? w 107 krajach, 107. ale nie wiem ile jest na YouTubie. Strzelam, że około 70-80, ale jest wiele krajów takich, których nie ma niemalże na YouTubie. Jest raczej mało jest takich typu Górski Karabach, typu zawsze mówię Timor Wschodni, Właśnie to chciałem powiedzieć, zgubiłem tą nazwę. No. Surinam, Gujana Francuska, Malawi, Lesotho, Swaziland. Sporo takich krajów, gdzie ludzie niekoniecznie jeżdżą, takich bym powiedział bardziej dzikich, nieuczęszczanych. Też był teraz Bhutan, to będzie później wypuszczone. Jest sporo, mi się wydaje. Jest taki ogólny content, no sporo podobno nie być. Miało nie być. Content taki bym powiedział bardziej no lifestyle'owo podróżniczy, taki luźny. I co, mam zaprosić do siebie, moi drodzy, jeżeli macie możliwość po tym filmie Piotrka, wejdźcie sobie na YouTube, wpiszcie Piotr Polo Przewarski, jak dacie subskrypcję, będzie mi bardzo miło, wbijamy do 100 tysięcy, już jest 94 tysiące coś, więc mam nadzieję, że do końca tego roku 100 koła wpadnie. Teraz jest seria właśnie z Japonii, była Korea, później będzie Hongkong, Makao, Bangladesz, Bhutan, Nepal, a najprawdopodobniej później w tym roku jeszcze może być Mołdawia, Naddniestrze i później możliwe, słuchajcie, że z Piotrkiem pojedziemy do Afryki, jest taki plan. Dokładnie tak. Także A jak pojedziemy tam zapraszam. razem, to będzie na pewno ciekawe. O, dzień dobry, dzień dobry. Akurat nagrywamy. No, także serdecznie was zapraszam jeszcze raz do Dzięki Piotrka. bardzo. Wpadajcie, niech dobija do tych 100 tysięcy, ten srebrny znaczek mu się należy już dawno. Także świetnie jak go dostanie. Musicie też wiedzieć o tym, że jeśli osoba ma już to 100 tysięcy, jest zupełnie inaczej traktowana na YouTubie, tak, dostaje wsparcie od YouTube'a, jego filmy są bardziej promowane, jego kanał jest bardziej promowany, także koniecznie wpadnijcie, pomóżcie mu to zrobić i niech jego kanał rośnie, niech się rozwija, bo to jest najważniejsze, każdy twórca tego potrzebuje i taka jest prawda, wtedy go napędza to do lepszej pracy. No i pamiętajcie o aktywności pod filmami, bo to jest też naprawdę bardzo ważne, żeby Lajki, subskrypcje, komentarze, Tak. rób, żeby był po prostu pod filmami. to rozwija po prostu kanał twórcy i wtedy on wie, że doceniacie jego pracę, was to nic nie kosztuje, a on jest na pewno szczęśliwy, bo wie, że wszystko to co robi, to wam się podoba. My idziemy dalej, idziemy coś zjeść i później zobaczymy. Namaste i dzięki mordeczki. Tak. Widzimy się u mnie na kanale. Ale jak się poczułam, tak zdjęcie bardzo ładne, naturalne po prostu siedzenie. Nie ma lekko, trzeba się rozliczyć. Kop tam zobacz, specjalnie nagrywał. Przebrał, wiesz... Nie, że taksówy tu mają. Dzisiaj jaliśmy taką 2 razy. Bardzo mało kasują. Jaliśmy odcinek, nie wiem, parę kilometrów. Zapłaciliśmy 10 zł chyba. To jest naprawdę. Się może wydawać, że nie jest dobrze, ale to jest naprawdę tak fajnie. Ludzie w Nepalu są tak mili. Mimo tego, że może dzielnica nie wygląda za dobrze, to wygląda. Znaczy to nie wygląda, tylko jest. O, tak miałem powiedzieć. Właśnie teraz sobie idziemy z Alą. Bo ja nie włączyłam. Ale ja też nie włączyłem. Będzie bez mikrofonu. Dobra. Bo nie podłączyłem tego. I rozmawiamy na temat Bhutanu. I powiem wam, że odcinki stamtąd na pewno wam się spodobają. Ze względu na to,
że będziemy w nich my. Że będziemy. To jest najważniejsze. Będą piękne widoki. Druga sprawa, będą piękne widoki. Trzecia sprawa, jest bardzo Będzie mało, ciekawie. na pewno Butanu na polskim YouTubie. Wiadomo, Polo będzie wstawiał odcinki, ale on akurat będzie miał zupełnie coś innego niż my, ponieważ on był wtedy, jak było świetnie. O, właśnie dostałem Tomorrow. Dostałem właśnie od pana z agencji. Życzę nam bezpiecznej i miłej podróży do Butanu. Ej, nie w ogóle będzie słychać, co mówimy, jak tutaj tak głośno? Słychać. No, także odcinki się naprawdę będą Będzie ciekawie. fajnie będą nagrywane, także oglądajcie, a później Indie. I w ogóle Polo nam uratował dupę ze względu na to, że my chcieliśmy sobie przejechać lądową granicą, zacząć od Varanasi i tak dalej, a na wizie mamy... My chcieliśmy, uwaga, my chcieliśmy zacząć od Varanasi. Dobra, powiem jak było. Ala chciała, żebyśmy zaczęli od Varanasi. Ja mówię, Ala, nie da rady, musimy lecieć na lotnisko do New Delhi, bo tam mamy wizę. Ona mówi, nie, jedźmy. No i całe szczęście, że Polo jej przegadał, żeby nie jechać, co nie, Ala? Ale wiecie co, tak Całe szczerze, szczęście. dobra, już każdy wie jak jest. Ja się bardzo cieszę, że jednak nie zaczniemy od Varanasi, bo się bałam, że to może być troszkę tak jak z Los Angeles. Zacząć Los Angeles od Skid Row, to powiem wam szczerze, później nieważne jakie piękne widoki bym widziała, miałam już taki obraz Los Angeles, że po prostu nie podobało mi się bardzo. I cieszę się, że zacznę troszeczkę tak spokojniej i dopiero później będziemy w tym Varanasi. No, jeśli zaczniemy tak... Jakby dla mnie, jako dla mnie osoby, to tak jest lepiej. Nie wiem, czy tak jest lepiej dla widzów. Nie, mieliśmy lecieć ogólnie Varanasi, Agra i tak dalej. No a jednak to będzie dopiero na końcu. Bo później stamtąd, już z Varanasi, wtedy będziemy mogli drogą lądową przekroczyć granicę z Nepalem, bo będziemy musieli tutaj wrócić, bo będziemy jechać oczywiście do Tybetu. I wtedy i tak tu musimy wrócić jeszcze. O, bandura. Także będziemy musieli tak zrobić. No i zrobimy to. Hello, thank you. No, halucynogenne. Także i tak to zrobimy, ale wszystko będzie prawdopodobnie na odwrót niż jak planowaliśmy. Niż jak Ala planowała, będziemy wszystko robić na odwrót, Aluś. No przykro mi, ale no trudno. I know. Jest jak jest. A co my w ogóle robimy jeszcze? Oni idą do domu już? Godzina jest. Ej, powiem wam, że Pierwsza tak to już. trafiliśmy idealnie. No. Normalnie ekipa w Katmandu. Powiem wam, że może dlatego ten Nepal mi się tak bardzo podoba i Katmandu, bo to jaką my jesteśmy tutaj fajną ekipą, jak jest fajnie, O, zdecydowanie. to naprawdę zapamiętam ten Nepal na długo. Wiecie, my jak jesteśmy we dwójkę, to rzadko spotykamy ogólnie innych ludzi, a tym bardziej podróżników z Polski. I znajomych. No dobra, spotykamy mnóstwo ludzi, wiadomo, ale mi chodzi o takich, wiecie, z którymi gdzieś tam spędzamy więcej czasu. No to się docenia te chwile bardzo. Zdecydowanie. Kolejny raz to nie wiem kiedy tak będzie. No nie wiem. Serio nie wiem. Dobra, idziemy jeszcze gdzieś może usiąść na chwilę. Dobra, ekipa się już rozstała, zapomniałem pokazać. Fajnie, Ale że zbied- wybraliście na środku ulicy. Fajne miejsce do tego, przy policji. Ja w ogóle masz. Szukam Patagonia w nie w przypadku jesteśmy w Nepalu, tylko tu przyjechałem szczyty zdobywać. O, byłeś w Patagonii? A jak? Ale my też... Byłem w NDK w Bangkoku i kupiłem sobie. Ej, ale my w Patagonii też nie byliśmy w sumie. A Ushuaia nie jest w Patagonii? Aha, jest, ale dobra, nie byliśmy, no dobra, nie, chodziło mi o lodowiec w Patagonii, który, no dobra, byliśmy. Ale nie Tak pojechali... jakby powiedzieć, że się nie było na Podlasiu, jak się nie było w Białymstoku. Jak się nie było w Sokółce. Był ktoś z was w Sokółce? Ja nie byłem. Ja nie byłem. Ja nawet nie Dajcie byłem w znać, czy Białymstoku. ktoś był z was w Sokółce. Ja w tym roku byłem pierwszy raz w Białymstoku. I to będzie... No jak było, nie? Było. Nie słyszałam tego. Byłem. Jak było? Byłem. Nie słyszałam tego. Nie, pięknie było, polecam ci. Nie, Ja naprawdę. jadę w tym roku Nie mówię, obowiązkowo. żebyś szedziła, No nie, no było tak było, no było. No, miasto jak miasto. No. ale za to Bielsko-Biała jest super, tak? Nie jest. To jest duża wieś. Słuchajcie, moi drodzy, Dębno zachodniomomorskie tylko wyłącznie. Ostatnie księstwo w Polsce. Jedyny dumny z tego. Piszcie, nie, ja jestem bardzo dumna, jestem lokalną patriotką, totalnie. Piszcie skąd jesteście i ktoś was Przyszło się był w komentarz, Bielsku. hashtag Dębno. Hashtag Dębno. Hashtag Sokółka. A hashtag co od ciebie? Ja w Sokółce zwiedzę 100 krajów. Nie, bo żeby będę wcześniej. Myślałem, że najpierw będę w 100 krajach na świecie, a dopiero później w Sokółce, ale w sumie będziemy najpierw w Sokółce. Sokółka będzie 100.
Dobra, nie zlecimy. Piotrek zwiedzi 99 krajów i set I na będzie Sokółkę. Sokółka. Dobra, no. Dobra, nic. Wbijajcie do Piotrka, naprawdę lecimy po 100 000 u niego, po srebrny znaczek, zasługuje bardzo, a my lecimy dalej. Siema. Jest 6 rano, pobudka była o 5:40. Wychodzimy. Hello sir, good morning. Wszystko gotowe, kierowca przyjechał. Stawiony z agencji właśnie, z której lecimy do Butanu, zawozić nas na lotnisko. Jesteśmy już na lotnisku. Nie wiem, gdzie tu w ogóle mamy iść. Trzeba sprawdzić. Druk R. Paro. Dobra, wczoraj pewni Polacy uratowali nam widoki, jakie będziemy mieli dzisiaj. Dla mnie szczególnie. No, zobacz piękne Himalaje, Everest, jak będzie dobra widoczność. Jezu, mam A nadzieję. myślę, że będzie. Było tak, że zawsze jak lecicie do Paro, przynajmniej stąd, proście o siedzenia z lewej strony. Bo Everest jest po lewej stronie. Żeby mieć ładne widoki. My przychodzimy, mówimy, że co po lewej stronie, a pan mówi, że już nie ma miejsca. Czekaj, musimy iść do góry. I pan mówi, że już nie ma miejsca. No i zrobiliśmy tak, że mówimy, dobra, tu chcemy na emergency usiąść, Bo tam tak nam podpowiedzieli ci podpowiedzieli Polacy. no. I się okazało, że im się znalazło miejsca. Idealnie. Samolot będzie prawie pusty. I ruszamy do Butanu. A ja zaraz zobaczę Everest. Chyba. O ile nie będzie chmur. Może zobaczyć tam. Mogą są chmury. Chyba są. Może jeszcze wcześniej rano jest, może dlatego takie są. Zobaczymy, trzeba liczyć na szczęście. Zobaczcie, jakie piękne widoki nam towarzyszą cały czas. Jak to wygląda? Wow. Jest okropnie, nie? Powiem wam, że tak pięknego lotu to jeszcze chyba nie miałem. Ja na pewno. Serio, to tak pięknie tutaj Nie da wygląda. się pisać. Serio, nie da się pisać. Ja tylko czatuję na Mount Everest. Na tej Nie wiem, jak on wygląda. Dla tych widoków to było warto kupić sobie lot tym samolotem po prostu. Tam i z powrotem. Z atrakcji sam lot, nie? I właśnie mijamy teraz Mount Everest. Akurat jest na kupie. At 9:55 in the morning. Paro reported clear skies, temperature of Widzieliśmy znowu Everest, znaczy ale pierwszy raz. Ja pierwszy raz widziałam. Wow. Ale kolejny raz. Kolejny raz będzie w Tybecie. Dobra, Ale powiem wam, że w ogóle te góry taki budzą respekt, jak się na to patrzy, to jest jakie są piękne. no, piękne, ale takie, wiesz, czujesz, że to jest no, niebezpieczne. No, dobra. Kończę serię z Nepalu. W Nepalu jeszcze będziemy 2 razy, albo 3 nawet. Tak? No tak, zaraz jak będziemy wracać z Butanu, lecimy teraz na 4 dni Butanu. To chyba tylko tak, wiesz, Będzie że jeden dzień, to prawdopodobnie nawet odcinka żadnego nie będzie. Chyba, że coś wymyślimy fajnego. Później lecimy do Indii na 3 tygodnie. Później musimy wrócić na 5 dni do Nepalu, żeby zostawić nasze paszporty w ambasadzie chińskiej, że nam wizy przykleili. Później lecimy do Tybetu. A co dalej? Czas pokaże. Ale pamiętajcie, że ta seria się rozkręca i to, co wam pokażemy w Butanie, w Indiach, w Tybecie, to będzie tak samo niesamowite, jak ta wyprawa na Everest Base Camp. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Dostałem naprawdę tysiące miłych komentarzy, no lajków to seria jest i tak dalej. super, no. No.
na pewno wrócę jeszcze w Himalaje nie raz, gwarantuję wam to. Zdecydowanie nie gadam głupoty, że... Dzięki wielkie, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji. Jak oglądacie ten odcinek, już na pewno jest więcej niż 300 000, także dzięki wielkie, że dobiliśmy do tej liczby. I co? A dziękuję, jak już będzie. Ale już będzie, w tym odcinku będzie na 1 000 000%, już pojutrze będzie, jak to nagrywamy. A odcinki będą z jakimś opóźnieniem, jakieś 10 dni. Także trzymajcie się, pozdrawiamy, na razie.